Witam w Suwa Performance. Dziś przedstawimy Wam nasze firmowe auto. Wiele osób pytało nas, co siedzi pod maską tego Lexusa, więc opowiemy historię całą tego auta oraz napędu, co tutaj się działo, jakie były historie z napędem, bo siedzi tu skrzynia automatyczna 8HP70 z BMW. Jest to 8-biegowy automat, który dość fajnie teraz działa, ale to długa droga była do tego, zanim to zaczęło działać. Wybór silnika padł standardowo na 2JZ, jak w poprzednich 4 moich budach IS200, bo to jest moja 4. buda IS200. W poprzednich budach mieliśmy uturbione 1G, potem 2 JZ-y, jeden kuty, drugi nie, oba z turbo, także tutaj nie mogło być inaczej. Jest to silnik 2JZ-GE, wolnossący, uturbiony. Oczywiście został przebudowany, zostały zluzowane pierścienie tłokowe, tłoki, został zrobiony kapitalny remont, panewki, wiadomo, głowica i tak dalej. Tutaj można zauważyć kolektor stący customowy. Nie jest to kolektor robiony na tak zwaną pałę, tylko jest to obliczony po prostu kolektor, który działa i który daje fajne przyrosty. Turbosprężarka to jest popularny Chińczyk typu GT3530 z wirnikiem CNC, ale na łożyskach ślizgowych, który bardzo fajnie wstaje. Zresztą jak go skamujemy za chwilkę, będzie można zobaczyć charakterystykę tego silnika. Tutaj nie celowaliśmy w jakieś ogromne moce, bo założeniem było testowanie napędu ze skrzynią biegów 8HP. Założeniem było spięcie tego silnika ze skrzynią 8HP70, więc nie trzeba tyle mocy, żeby auto było szybkie, bo nadrabia 8 przełożeniami. Standardowo, jak w każdym 2JZ-cie, który od nas wyjeżdża, jest układ paliwowy przystosowany na dużo większe moce, czyli wtryski 980. Z tyłu bagażniku mamy swillpot z 2 pompami paliwa. Układ paliwa jest również przystosowany pod etanol. Mamy tutaj czujnik etanolu, który na bieżąco bada nam zawartość etanolu w zbiorniku i robi nam automatycznie korekty paliwa, zapłonu i doładowania, w zależności od po prostu mieszanki. Za układ zapłonowy w tym silniku odpowiadają cewki z Volkswagena, z Volkswagen Audi 2.0 TFSI, które ogarniają bez problemu do ładowania 1,5 bara i więcej. Dodatkowo z modyfikacji, które robiliśmy, to jest nasz customowy kolektor wydechowy 6 w 1, który ma fajne przepływy. Dodatkowo cały wydech jest 3 cale z 2 tłumikami. To chyba tyle w temacie silnika. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszamy do komentowania. Odpowiemy na wszystkie Wasze pytania. Także teraz przejdziemy do trochę dłuższego tematu odnośnie skrzyni biegów, a dokładnie jej sterowania. Także wsiądziemy do środka, pokażemy mniej więcej, jak to działa i opowiemy historię napędu w tym samochodzie. Korzystając z okazji, że jesteśmy w środku, warto też wspomnieć o fotelach, które tutaj mamy. Są to fotele z Toyoty GT86, które poprawiły znacznie pozycję w tym aucie i poprawiają bardzo mocno prowadzenie boczne, a nie ukrywajmy, trochę upalamy to auto bokami, więc jest to dość przydatna funkcja tych foteli. Jak można zauważyć, w środku również mamy fajny tablet, na którym widać wszystkie parametry silnika i skrzyni biegów. A nawiązując do naszego głównego celu, dla którego stworzyliśmy to auto, czyli do testów skrzyni biegów 8HP70, mamy tutaj shifter z BMW F-serii do naszej skrzyni. Jak już wcześniej wspominaliśmy, głównym celem budowy tego auta były testy skrzyni biegów 8HP70, żeby przetestować ją, czy nadaje się do jazdy na co dzień, jak i do sportu. Po wykonanym researchu
Wybraliśmy do tego partnerów technologicznych. Tak więc zaczynając od samego połączenia skrzyni biegów z silnikiem, decyzja padła na wybór produktów od PMC Motorsport, które dostarczyło nam zestaw konwersji, czyli koło zamachowe i adapter pod skrzynię biegów 8 HP. Także połączyliśmy to i to bardzo fajnie działa bezawaryjnie, wszystko ładnie pasowało, także bardzo dziękujemy i to jest bardzo dobry produkt godny polecenia. Kolejnym wyzwaniem technicznym było sterowanie tą skrzynią biegów. Na początku mieliśmy pomysł, żeby zbudować swój sterownik, lecz czasochłonność tego niestety ograniczyła nas i nie mogliśmy tego stworzyć, więc poszukaliśmy na rynku, jakie są produkty dostępne. W tamtym momencie to był październik 2020, w sumie chyba nawet wrzesień, październik. Na rynku były dostępne dwa urządzenia. Jedno, które było w fazie jeszcze tak zwanych testów i nie było jeszcze dopuszczone do oficjalnej sprzedaży. I drugie, które było bardzo marketingowo rozreklamowane, które wszędzie miało piękne opisy, że wszystko działa, tylko podłączyć strojenie to zajmuje maksymalnie 15 minut i wszyscy są zadowoleni, chodzi jak oryginał. Także uwierzyliśmy w to, zamówiliśmy sterownik, zrobiliśmy piękną wiązkę, przerobiliśmy płytę sterowniczą w tej skrzyni i zaczęliśmy testować to urządzenie. Po zapoznaniu się z funkcjonalnością sterownika zaczęliśmy stroić skrzynię biegów. Jak się okazało, nie jest to takie proste i znacznie różni się od sterownika silnika i strojenia silnika. Wykonaliśmy więc krok wstecz, czyli zaczęliśmy analizować i studiować całą dokumentację na temat tej skrzyni oraz sterowania, jak nią się steruje, żeby po prostu dobrze ją wystroić. Potem zaczęliśmy współpracować z firmą, z producentem tego sterownika, żeby dopracować do perfekcji zmiany biegów, co nadal nie skutkowało jakąś fajną zmianą biegów, głównie przy niskich obciążeniach i takiej codziennej jeździe, bo na full boocie, no wiadomo, nie potrzebujemy takich płynnych tych zmian. W toku współpracy podsuwaliśmy różne pomysły usprawnienia tego urządzenia, żeby działało to lepiej, bo brakowało podstawowych funkcji sterowania, takich, które są w oryginalnym sterowniku tej skrzyni biegów. Po 2 miesiącach walki ze strojeniem skrzyni biegów nadszedł czas na wystrojenie finalne silnika, więc zabraliśmy auto na hamownię do Warszawy i zaczęliśmy stroić. Po wstępnym wystrojeniu auta nadszedł czas na pierwszy pomiar mocy, więc zabraliśmy się za to, rozpędziliśmy auto na 6. biegu tej skrzyni, czyli na przełożeniu 1:1, a następnie, tak jak standardowo się robi, czy to w manualnych skrzyniach, czy w automatycznych, wyrzuciliśmy na luz. Po około sekundzie od wyrzucenia na luz nastąpiła blokada kół, co skutkowało wybuchem całego napędu, a dokładniej rozwaliło cały dyfer, uszkodziło wał napędowy oraz uszkodziło skrzynię biegów, co będzie można obejrzeć sobie na zdjęciach, które Wam przedstawimy. I tu, na tym odcinku. O tu. Zapierdalać, tylko
No nie kurwa, to będzie się rozpierdolone się szybko już teraz. Znaczy, on jest do wyjebania, Tak. tak masz. W sytuacji na hamowni natychmiast zadzwoniliśmy do producenta sterownika, a on powiedział, że nie powinno się mierzyć w taki sposób auta, że powinniśmy mierzyć tylko moc na kołach i nie wolno wyrzucać na luz, co jest jakimś totalnym absurdem, bo wszystkie auta, seryjne czy nieseryjne, można zawsze w skrzyniach automatycznych wyrzucić na luz, a nawet z powrotem wrzucić z luzu bieg i totalnie się nic z tym nie dzieje. Po oględzinach skrzyni biegów, dyfra i wału sprawdziliśmy, co było powodem wybuchu tego napędu, a więc okazało się, że skrzynia po wyrzuceniu na luz wrzuciła prawdopodobnie bieg wsteczny na jakieś sekundę, półtorej i dlatego po prostu rozdało bębny w skrzyni biegów i rozerwało dyfer. Oczywiście producent sterownika wyparł się wszystkiego, powiedział, że na pewno coś jest źle wystrojone albo coś innego jest tam nie tak, a my mieliśmy akurat podłączonego laptopa, mieliśmy podłączone inne urządzenia i wszystko się nagrywało, więc nawet w vlogach z Decomaster EMU widzieliśmy po prostu, co ta skrzynia zrobiła i że zablokowała nam koła. W vlogu widać dokładnie, że z prędkości około 230 km na godzinę w ułamek sekundy prędkość tylnych koł spadła do 110 km na godzinę. Także cieszymy się, że nie uszkodziło to hamowni i że nie przekręciło silnika, bo jakby na przykład wrzuciło pierwszy bieg albo jakiś inny niski bieg, to dzisiaj już nie mielibyśmy tego silnika. Długo walczyliśmy z producentem w sprawie wybuchu tej skrzyni biegów. Oficjalnie nie przyznał się, że to jest ich wina, ale zrekompensował się, że po prostu potrzebowaliśmy drugi sterownik do innego auta i uwierzyliśmy w obietnicę, że to urządzenie będzie perfekcyjnie działać lada chwila, lada poprawka, więc podjęliśmy współpracę, bo chcieliśmy po prostu mieć fajny produkt, żeby fajnie to jeździło. Długo współpracowaliśmy. Robiliśmy różne tam poprawki, zgłaszałem co chwilę jakieś po prostu błędy i problemy w tej skrzyni, żeby to poprawić, żeby to lepiej działało. Ale no niestety po którejś poprawce oprogramowania przejechaliśmy się po drodze, bo miało być już świetnie, super i tak dalej. Była to wersja testowa, ale przejechaliśmy się na drodze. Działało to wstępnie. Było takie wrażenie, że działa to dużo lepiej, ale jak później się okazało, przy zmianie biegów był rozpinany lock-up, czyli sprzęgło w konwerterze i te wrażenia po prostu były takie złudne, że jest bardziej gładka ta zmiana biegów, tak? Po testach na drodze nowego oprogramowania kolejny raz zdarzyła nam się blokada kół. Tym razem nie na hamowni, tylko na drodze przy prędkości około 70 km na godzinę, więc postawiło nas bokiem. Dobrze, że po prostu na drodze nic nie jechało. Po tej akcji przeanalizowaliśmy logi, co tam się po prostu wydarzyło w tej skrzyni. Jak się okazało, po wrzuceniu w tryb auto, skrzynia, mimo że była w trybie pracy 2.8, wrzuciła sobie wyższe biegi. Jak na logach później sprawdzaliśmy, to wrzuciła 16 bieg, a bodajże od 9, jak później testowaliśmy, co się dzieje na hamowni, było to wsteczny. Po tej sytuacji natychmiast zapadła decyzja o przetestowaniu drugiego sterownika skrzyni biegów od konkurencji, który leżał już u nas na magazynie kilka miesięcy, ale nie było czasu go przetestować. Już po pierwszych testach sterownika od konkurencji zauważyliśmy, że to jest całkiem inna bajka w zmianie biegów. W oprogramowaniu jest masa opcji i ustawień, które chcielibyśmy mieć w swoim sterowniku na samym początku, jak mieliśmy taki pomysł, żeby budować swój sterownik. Przejechaliśmy kilka kilometrów, zobaczyliśmy, że biegi bez żadnego totalnie strojenia działają i w górę, i w dół już bardzo dobrze. Także zapoznaliśmy się dokładnie z oprogramowaniem tego sterownika i na następny dzień pojechaliśmy na hamownię wystroić tą skrzynię, pojechaliśmy potem na drogę
i skrzynia działa perfekcyjnie, biegi zmianów są szybkie. Mamy też kilka trybów zmian biegów, wolniejsze, szybsze, nawet mamy tryb do driftu zrobiony. Także jesteśmy bardzo zadowoleni z obecnego sterownika. Totalnie zero problemów, wszystko działa jak należy. Także podsumowując, zmarnowaliśmy pół roku czasu na strojenie i walkę z tamtym sterownikiem oraz już nie będziemy liczyć, ile hektolitrów paliwa poszło po prostu do tego auta, żeby to wystroić. No finalnie nie dało się tego wystroić, tylko skończyło się jak się skończyło. Po długiej wymianie zdań z producentem, trwała ona jakiś miesiąc czasu, zanim doszliśmy do jakiegokolwiek porozumienia. Udało się zwrócić sterowniki i odzyskać pieniądze, które ponieśliśmy na 2 z 3 sterowników, bo na ten, który był akurat w tym Lexusie, a nie w aucie klientów, nie oddali nam pieniędzy. Wspominając o zwrotach i rekompensatach, warto też wspomnieć, że po tej drugiej akcji, którą mieliśmy na drodze z blokadą kół, skrzynia biegów została również uszkodzona. Zaczęła wyć po prostu leciutko na niskich biegach, także zapewne też rozdęło dzwon. Nie rozbieraliśmy jej tym razem, wymieniliśmy na drugą. Producent sterownika miał przysłać skrzynię biegów. Niestety do tej pory nie doczekaliśmy się wymiany skrzyni biegów. Dość już opowieści związanych ze sterownikiem. Czas na przetestowanie auta. Auto jeździ rok czasu jako daily, także sprawdzimy, czy ubyło, czy przybyło koni po roku czasu jazdy z taką mocą. Wcześniej było tutaj 500 koni i 600 Nm. Zobaczymy, ile wygeneruje aktualnie. Jak widać na wykresie, po roku czasu jazdy tym autem moc jest taka sama. Skrzynia działa perfekcyjnie, wyrzuca na luz bez najmniejszego problemu, także działa to bardzo fajnie. Zaraz pokażemy, jak ta skrzynia biegów zmienia biegi na hamowni. Potem przejedziemy się na drogę, pokażemy, jak to działa podczas normalnej, codziennej jazdy.
upalaniu możemy spokojnie w trybie automatycznym wrócić sobie do domu. Sterownik działa perfekcyjnie, także wielkie podziękowania dla Łukasza z firmy Turbolamik za dobrą robotę, bo sterownik jest naprawdę dobry i godny polecenia. Także cześć i do zobaczenia w następnym materiale.